Witam wszystkich. Nazywam się Włodzimierz Baszniak. Zaczynamy dzisiaj edycję na temat dlaczego są wystawy i jak standard rasy wpływa na pracę psów w terenie. Ogólnie na pracę psów. Zaczniemy od tego, że psy byli stworzone dlatego, żeby pracować dla człowieka. Być dla człowieka. Ale nie jest i nie było nigdy tak, że rasy powstawały dlatego, żeby człowiek był dla psa. To, co my mamy teraz. Mamy trochę teraz wszystko odwrócone, niż zakładało się od początku. Dlaczego są wystawy? Od początku wystawy zakładali się dlatego, żeby polepszyć sam nie tylko wygląd psa, ale nie polepszyć, a wybrać najlepszych przedstawicieli z tych psów, jakie pracują. Jakby można powiedzieć tak, że wybierało się najlepszych przedstawicieli, jakie wyglądali odpowiednio wzoru rasy, jakie mieli dobrą pracę, mogli być niewybitnie pracujący, ale dobrą pracę. Jeżeli wybitnie pracowali, no to w ogóle to byłoby super. I ładne eksteriorowo. Żeby znaleźć tych najlepszych z najlepszych, jakie i pracują, i byli ładne z wyglądu. Jakby byli elitą wzorca. W dzisiejszych czasach mamy odwróconą sytuację trochę, że tacy ludzie jako ekoterroryści nam wmawiają, że cały czas ściskają nam, że my musimy pracować dla psów, a nie pies jest dla człowieka. Cały czas nam narzucają, faktycznie oni przez państwo narzucili nam takie reguły, takie prawo, że to jest martwe prawo w stosunku, jak my mamy zachowywać się do zwierząt, bo niezgodnie w ogóle z żadnym, nie to, że ja nie zgadzam się, w ogóle niezgodnie z żadnymi przepisami, ani z konstytucją, ani z logiką. Bardzo prosty przykład zrobię. Na przykładowo na temat, że u psa musi być non-stop woda. To jest bardzo dobre, jeżeli my podchodzimy ze strony psa, jaki nie pracuje. W ogóle nie pracuje. Dla niego to jest super komfortowa sytuacja. Musisz biegać i pilnować, żeby u psa była woda. Ale jeżeli mówimy o psach pracujących, jakie muszą pracować, jakie mają trening, jakie mają przygotowanie odpowiednie, to non-stop stojąca woda dla psa robi się niebezpieczna. Jaka niebezpieczeństwo jest w wodzie? Każdy powie, no co to za głupoty tutaj gadam. Ale niestety jest taka sytuacja, że jeżeli pies będzie pił w trakcie treningu, albo od razu po treningu, albo przed treningiem napije się dużo wody, to żołądek u niego będzie przekręcony i co spowoduje, jeżeli nie za pierwszym razem, to za drugim, trzecim razem, zawał serca. Tak, zgon psa. Ja nic nie wymyślam. To ja doświadczyłem na dużo różnych rasach, kiedy przygotowałem psy, kiedy traciłem te psy z powodu różnych sytuacji związanych z tym, że konkretnie z wodą. Po prostu nikt nie bada tej sytuacji, na jakie ryzyko my naraziliśmy tymi przepisami nasze psy. Psy pracujące. Nie mówimy o kundlach, o jakichś tam innych psach, o jakich tam po prostu mieszkają, mogą mieszkać. Albo są po prostu kanapowcami, jakich też ja lubię.
Niektóre moje psy też już kanapowce. Z czasem, z wiekiem zrobili się, także nic strasznego w tym nie widzę. Ale jeżeli mówimy o pracujących psach, jakie mają trening, mają odpowiednie wyżywienie, wszystko jak w sporcie. Nic innego nie ma. Jeżeli sportowiec nie będzie dostosować się do diety, on nie przetrwa. On po prostu zniszczy siebie. To samo jest i z psami. Ja wam dałem jeden przykład. Jeden, jedyny, prosty. A na tych przepisach jest ich pełno. Niezgodności takich. Ale wracamy do naszego tematu na temat wystawy psów. Pierwsze to, co było, że z tych psów pracujących wybieraliśmy na początku psy, jakie byli najbardziej podobne do wzorcu rasy. Może nie to, że podobne, najbardziej pokazywali ten wzorzec w najlepszych jakościach. I tutaj od razu staje pytanie, że czemu tak oni? Jeszcze od samego początku, tworząc wzorzec rasy, tworząc różne rasy, bo każda rasa była stworzona do pewnych potrzeb i dlatego był odpowiedni standard tego psa, odpowiedniej rasy. Ja nie uszczególniam się teraz konkretnie w rasy. Bardziej oczywiście, że będę mówił o norowcach, tylko dlatego, że powiedzmy tak, trzymam ich. I ta edycja jest bardziej dla myśliwych. I to można przełożyć na każdą rasę. Nieważne jaka to jest rasa. Ale najważniejsze w mojej edycji jest donieść to, że dlaczego są wystawy, jak standard rasy wpływa na pracę psa. I to chciałem by wyświetlić i pokazać, jak to jest. No, pokazać teoretycznie oczywiście, że nie w stanie pokazać wszystkiego praktycznie, ale postaram się to donieść, żeby było zrozumiałe. Kiedy wybieraliśmy najlepsze psy na wystawach, to te psy już pracowali. I ludzie zauważyli, że psy, jakie mają zbliżone do standardu tego najlepszego, te pracujące psy, oni byli bardziej dynamiczne, bardziej zdrowsze, bardziej zwinniejsze, pokazywali lepszą pracę i szybszą. Im było po prostu wygodniej wykonywać tą pracę. Dlatego ten wzorzec rasy powstał. A teraz wracamy do tego tematu, do standardu rasy. Wychodzi taka sytuacja, że my często słyszymy od myśliwych, że nieważne jak tam pies będzie wyglądał, najważniejsze, żeby pracował. No niestety, jeżeli my mówimy tylko o wyglądzie, to pół biedy. Ale jeżeli mówimy o szczegółach wyglądu, to tutaj są niuanse. I ważne niuanse, jakie konkretnie wpływają na zdrowie psa i na wykonywanie jego zadań. Przykład tego mogę powiedzieć w taki sposób najbardziej oczywisty. Czemu na przykładowo psy konkretnie wystawowe, jakie tam sporo wygrywają, niezbytnie czują się dobrze w terenie. To znowu przykład. To nie jest konkretnie, że do wszystkich psów wystawowych. To jest takie uogólnione. Bo do wystawowych psów ja odnoszę się bardzo dobrze i nie mam takich pretensji. Jeżeli pies naprawdę dobrze jest z wyglądu, wszystkie ma prawidłowe kątowanie, wszystko i jeszcze i pracuje, to szacunek. No oczywiście wielki szacunek. Ale idziemy coś innego. Przykładowo, jeżeli mówimy o jamniku czy terierze i ten pies będzie mieć kątowanie tylnych nóg zbyt dobre,
tak jak lubią sędzi na wystawach, to w terenie jemu będzie ciężko. W terenie będzie taka sytuacja, że cały czas on będzie chciał robić skok do góry, bo inaczej jemu poruszać się ciężko, bo tak jak ja mówię, będzie cały czas kolanami ocierał ziemię. To nie do końca tak wygląda, że będzie ocierał ziemię, ale nierówności terenu będą jemu przeszkadzali z powodu tego, że jego długie udo będzie mu jego krok faktycznie będzie robił jemu dłuższy. On nie w stanie będzie zrobić krótkiego ruchu, a jemu trzeba będzie robić długi ruch. Do czego ja zmierzam? Że takie psy szybciej męczą się w terenie. Nie są wytrwałe. To, co jest ważne konkretnie dla polowania. Bo jeżeli mówimy o sporcie, to w sporcie jest inna sytuacja. Te psy wystawowe w sporcie mogą pokazywać bardzo dobre wyniki. Ale jeżeli mówimy o polowaniu, to tutaj konkretnie pies musi być naprawdę z prawidłowym kątowaniem całego ciała. Z prawidłowym, niesztywnym kręgosłupem. Co to jest sztywny kręgosłup? Jeszcze tak wytłumaczę krótko. Niektórzy nawet ludzie, którzy zajmują się psami już od dawna wiedzą, co to jest. A sztywny kręgosłup to jest wtedy, kiedy on nie ma elastyczności. I to nieważne, że pies ma na przykładowo niżej, jak to mówi się, że przód jest jakby schylony, czyli przód jest do góry. Nieważne. Ważne jest sama konstrukcja kręgosłupa. Jeżeli wy dotykacie do psa do kręgosłupa, a on nie są elastyczny, on jakby można powiedzieć nie wibruje, a jest jak patyk, to taki pies można powiedzieć, że naraża siebie przy skokach na uszkodzenie. Ja znam dużo przypadków, kiedy psy z powodu takiej kontuzji na faktycznie równym terenie, jak to mówi się, podskoczyli na 40 cm do góry albo spadli z takiej wysokości i już mieli uszkodzony kręgosłup. Niektórzy nawet łamali kręgosłup. Tak, brzmi to niefajnie, ale tak się jest. Ja teraz mówię szczególnie o jamnikach oczywiście, ale to nie oznacza, że w innych rasach nie ma tak. W każdej rasie jest coś takiego, bo to są psy. I dlatego powtarzam, że prawidłowy standard eksterior psa wiąże się z jego pracą, z jego zdrowiem w terenie. Jeżeli pies nie będzie prawidłowo eksteriorowy, to oczywiście, że on nie będzie dobrze wykonywał swoją pracę w terenie. On będzie wykonywał. Ja nie mówię, że nie. Tak. Ale on będzie bardziej męczył się, będzie tylko na krótkie dystanse pracował przykładowo. On nie w stanie będzie robić tam pewnych wysiłków, bo jemu zdrowie nie pozwala. Jego taki eksterior. Niestety. Drugim przykładem jest na przykładowo, jeżeli mówimy o eksterior, zaraz to wszystko ja postaram się na rysunkach to wytłumaczyć bardziej dokładnie, ale na razie jeszcze takich parę przykładów. Jeżeli u psa nie jest wystarczająco szeroka miednica, to jego ruchy też będą bardzo takie skromne, takie ściśnięte. Nie będzie swobodnych ruchów. Jeżeli nie będzie swobodnych ruchów, to oznacza to, że pies będzie hamować. On będzie
zaczynasz hamować, on będzie szybciej męczył się w swoich ruchach. Tak, taka niby prosta rzecz, że kiedy jest wąska miednica, że pies przestaje być wytrwalym. To bardzo proste. Czemu tak jest? Bo on nie może swobodnie poruszać się. Dlatego na wystawach patrzą, jak pies porusza się. Tylko jest jedna wielka różnica między psem, jaki porusza się swobodnie, jaki jest po prostu przygotowany do tego, żeby chodzić w ringu. Jeżeli psa przygotowują w ringu i on ma wąską miednicę, na krótkim dystansie on będzie perfekcyjnie chodził. A jeżeli ty mu dasz wysiłek delikatny, sprawdzić, jak on będzie pod wysiłkiem, to wtedy ty zobaczysz, że oczywiście, że pies wtedy zaczyna inaczej po prostu chodzić w porównaniu do tego psa, jaki ma prawidłową miednicę. Druga jest bardzo ważna rzecz. Uważam najważniejsza. Nigdy nie mierzcie psa na oko. Nigdy. Z tym mierzeniem psa na oko my mamy taką sytuację, że psy, jakie są poza standardem, to znaczy poza standardem? Przykładowo przerośnięte, robią się czempionami. Ja nic przeciwko tego, tak szczerze mówiąc, nie mam, ale to trochę nie jest fair, kiedy jest standard, a ludzie olewają go. I nie rozumieją nawet, dlaczego ten standard jest. Czemu ludzie, nie patrząc na ważne cechy psa, że pies ma być w takich rozmiarach, dlaczego on tak ma być w takich rozmiarach, a nie innych? I decydują, że takiemu psowi można dać czempiona. Albo na przykładowo, ja już nie mówię o dalszym kryciu takim psem. Jeszcze też z kryciem to też jest tak dwojako. Jeżeli człowiek ma tego psa i ten pies w jakimś stopniu jest wybitny, to chociażby te krycia robili się bez głową. Ale w większości tak nie jest. Zamiast tego, żeby jakoś dążyć do tego standardu, oni często jeszcze powiększają te psy. I te monstrualne psy robią się po prostu niezdolne do pracy, do wykonywania tej pracy konkretnie, dla jakich oni stworzeni. I najgorsze, że oni tego nie rozumieją. Oni nie rozumieją, że te 4 cm robią gorszą sprawę ze zwinnością psa i że ludzie, jakie konkretnie wypracowali tą rasę, oni już dawno to zrobili, zbadali, że jeżeli pies jest taki czy taki, że jego praca będzie optymalna tylko w takich parametrach. Oczywiście, że jeżeli mówimy o wystawach, konkretnie o wystawach, wyłącznie o wystawach, takich, jakie mamy na dzień dzisiejszy, to nie ma żadnego znaczenia, jaki ma wzrost pies. Może być i na 10 cm wyższy, a to i 20. Jaka różnica w takich przypadkach? I tak samo i na 20 kg większy. Jaka różnica? Jeżeli nie dostrzegamy standardu, to jaka już różnica? Toż tylko dla wystaw, prawda? No, mamy co mamy. Niestety takie psy są i takie psy puszczają. Dlatego dla każdego hodowcy, dla każdego pasjonata każdej rasy prosiłem, by dostrzegać, żeby nie robili wszystko na oko. Wszystko musi być zmierzone. Zmierzone wszystko dokładnie. Nie potraficie sami zmierzyć? Pogadajcie z kimś. Naprawdę to jest ważne. Dlaczego jeszcze jest ważne mierzenie? Mierzenie jest ważne dlatego, że kiedy wy dopasujecie parę do krycia, przykładowo, jeżeli
Pies ma za długie biodro. I suka też będzie miała długie biodro. Nie normalnie, a długie biodro, za długie. I wy zrobicie krycie takich dwóch psów, to ta wada u szczeniaków nie będzie wyrównana, a ona na przykładowo powiększy się. Jak myślicie, jak będą wyglądać wasze szczeniaki? Dobre pytanie, nie? Dlatego i mówię w tym momencie, że kiedy wybieracie i chcecie mieć dobre, podbierane pary, warto zmierzyć. Wymierzyć całość sukę i psa. To nie jest dużo czasu, nie zabiera. Ale wy będziecie mieć dużo lepsze szczeniaki i wyższy poziom psów. To jest jedne z tego, co to jest standard i dlaczego on jest. Druga sprawa, jeżeli idziemy dalej, to są, oprócz polowania, to jest sport. W sporcie, znowu w zależności jaki sport, jakie to są konkursy, mogą wymagać różne typy psów. Ale, jest jedno ale. Jeżeli pies będzie maksymalnie zbliżony do standardu idealnego, on będzie w każdej konkurencji, powiedzmy tak, może nie wygrywać, ale będzie bardzo bliski do tego. On nie będzie najgorszy. Ktoś mi będzie teraz mówił, że a jak pasja i to wszystko, tylko mówimy, ja od początku mówiłem, że wybieramy z psów pracujących. To nie to, że ja odrzucam wszystkie wystawowe linie, jakie my mamy na dzień dzisiejszy. Ich nie odrzucam. Ja powiem więcej, że i w wystawowych liniach są naprawdę, można wybrać super dobre psy. Tylko problem jest w tym, że nie mamy my w Polsce konkursów. Nie mamy my testów odpowiednich, żeby dla każdej rasy przetestować. Po prostu nie mamy. I na przykładowo, jeżeli my mówimy chcę tutaj mówić bardziej tak o jamnikach na przykładowo i w innych rasach, ja uważam, też jest tak nie najgorzej w Polsce. Mówimy o puli genetycznej. To z tej strony w Polsce naprawdę są bardzo dobre psy. I mamy z czego wybierać. Możemy tworzyć swoje linie naprawdę wybitnych psów. Tylko musimy zacząć walczyć o te testy. O to, żeby nasze psy, oprócz tego, że mieli dobre wyniki na wystawach, jeszcze mieli dobre wyniki na testach. Ja już nie mówię o testach psychologicznych i z tym związanych. To jeszcze jeden ból, kiedy wybiera się parę psów. Często ludzie, na przykład myśliwi, bo to bardziej edycja dla myśliwych, wybierają i kryją między sobą dwa mocno napalonych, cholerycznych psa. I nie sprawdzili, skąd pochodzi ich agresja. A często jest tak, że pies nie jest ułożony na maksa posłuszeństwo. I choleryczność wychodzi nie z jakiejś tam pasji, a ze strachu. Bo strach i agresja stoją na jednej półce, można powiedzieć tak. Oni bardzo zbliżeni między sobą. W psychicznym planie. I od takich kryć często wychodzą psy bojaźliwe. Tak, bojaźliwe psy. Ludzie nastawiają się na to, że będą mocno agresywne, z mocną pasją psy, a wychodzi odwrotna sytuacja. Oni dostają psy nie agresywne, a bojaźliwe. Z miękką psychiką. Ja wiem, że niektórych to zaskoczyło,
to, co ja mówię, ale to jest prawda i spore lata doświadczenia. Ta duża ilość psów, jakich ja przypuściłem przez swoje ręce, to powyżej 1000 psów. Ta ilość psów, czempionów, jakich ja przygotowałem i psów, jakie po prostu zdobyli sporo tytułów, to jest potwierdzenie, to konkretnie psy z mojej hodowli, jakie wychodzili, nie tylko, że ja kupowałem gdzieś tam ich. Potwierdzenie moich słów. Nie tylko miałem superowe, jak to mówi się, wyniki. Miałem i sporo różnych błędów, jakie popełniłem. I nie mówię, że teraz nie popełniam. Też cały czas jestem zwykłym człowiekiem i też popełniam jakieś tam drobne błędy. Gdzieś coś tam przeoczyłem, czy jeszcze coś w takim rodzaju. Ale ogólnie mam dobre wyniki. Jak i w pracy psów, tak i w eksterierze. Mam co pokazać w swojej hodowli i mam czym pochwalić. Teraz przejdziemy do rysunków i trochę opowiem o eksterierze psa, konkretnie budowy psa i na co i jak on ma wpływ, kiedy pies pracuje w terenie i kiedy pies pracuje w nosze. Jaki to ma wpływ, kiedy on porusza się. Bardziej już tak dokładnie pogadamy na ten temat i postaram się trochę opowiedzieć jeszcze na przykładach, kiedy my wybieramy pary. Jak dostosować pary w jednym typie, żeby dostać wysokiej klasy szczeniaków od takich par, żeby oni byli w jednym typie, do jakiego wy dążycie. Bo jeżeli dobieracie psy w jednym typie, że oni wam pasują konkretnie, no przykładowo jakiś typ, to wy musicie wybrać taką parę, żeby oni byli zbliżone w typie, tylko nie mieli jednych tych samych wad. Zaczynamy. I tak zaczynamy. Najważniejszym, dlaczego ja tutaj wystawiłem te wszystkie rysunki, żeby trochę porozmawiać już konkretnie o wymiarach i dlaczego one są i jak to wygląda. Wracając do tego, że pomiary, jakie my będziemy robić i jak robimy, w pierwszej kolejności są dlatego, żeby wybierać, dopasowywać, prawdę powiedzieć, pary między sobą, jeżeli my chcemy zrobić krycie i dostać równy miod z dobrą jakością szczeniaków. No oczywiście, że nie mogą wszystkie szczeniaki być 1:1. Chcielibyśmy tak, ale to jest rzadkość. W większości wystawowych psach to tak wychodzi, kiedy matka i ojciec w jednym typie, ale tam swoje niuanse, jakie teraz będę też gadać o tym. W większości te niuanse wychodzą, że oni mają mocne przekątowanie. To też nie dobrze służy dla psów, jeżeli mówimy o pracy. No i tak zaczynamy. Jeżeli popatrzymy na ten rysunek, gdzie bardzo dobrze widać tam kości i wszystko, na razie nie skupiamy się na jakiejś rasie, a tylko mówimy o wymiarach. Jeżeli my założymy, że kościodowa będzie dłuższa, to ona od razu podniesie tył psa do góry. I to od razu zrobi to, że tutaj będzie albo przekątowanie, za mocny kąt, albo będzie mniejszy kąt i to
i ten tył będzie wyglądać trochę już inaczej. Co spowoduje jednoznacznie, że pies będzie bardziej pracował grzbietem. Można powiedzieć trochę inaczej. Jeżeli podniesie się, wyprostuje się tutaj kąt, to napięcie będzie na kręgosłup. Jeżeli my znowu bierzemy pod uwagę, że zmniejszymy kość, kąt zmniejszy się, ta kość zmniejszy się automatycznie i ta, bo są proporcje, jakie przyroda stara się zawsze zachowywać. Ale w porównaniu do ideału ta kość będzie i tak krótsza w porównaniu do tej. Jak to mówić? Przy tym, jeżeli tak się stanie, to tutaj kąt ten, jeżeli my założymy, w kątach tutaj bardziej widać, on przestanie być na przykład o 90 stopni. Kąt 90 stopni albo tu 90 stopni, to w tym przypadku znowu będzie jeszcze bardziej napięcie grzbietu. Kiedy pies będzie biegał, to grzbiet będzie mocniej pracował. Faktycznie pies będzie miał od pracy już tu tam mocniej widoczny, jak to mówi się, garb, taki mięśniowy. To niekoniecznie musi być już od razu załamanie kręgosłupa, ale kręgosłup już będzie w napięciu. To mówimy tylko o tym, że jeżeli pies będzie krótszy, wiadoma sprawa, że skrócają się mu tutaj, czy miednica jest krótsza, czy między żebrami jest mniej miejsca, czy w kręgosłupie kręgi są też mniejsze, to wszystko pies robi się bardziej krótszy i wtedy też tak samo kształt zmienia się. Dlaczego my mamy standardy proporcji? Ludzie wyliczyli, że jeżeli pies jest bliższy do ideału, nie mówimy, że o idealnym psie, bo to jest bardzo wielka rzadkość, ale jeżeli my mówimy o tym, że jeżeli pies jest bardziej do ideału eksteriorowego, przepraszam, nie mylić z tym, co jest teraz, co my mamy teraz na wystawach, bo to, co my mamy teraz na wystawach, różnie bywa. Ja nie mówię, że tam są gorsze psy, czy tam lepsze psy, nie. Po prostu trzeba wszystko mierzyć. Jeżeli pies jest zmierzony dokładnie, to wtedy można mówić o jakichś tam wystawach, że Wam ten pies pasuje, czy nie pasuje, czy jeszcze coś w takim rodzaju. Ja na razie nie chcę mówić o wystawach, tylko mówimy ogólnie o wystawowych psach, jako o jednak zbliżonych do ideału. Ale wracam do tego, żeby hodowcy po prostu nie podchodzili do tego, że jeżeli pies ma ocenę eksterior super, ma caciby, to już go nie trzeba mierzyć. Nie, trzeba mierzyć. Na 100% trzeba mierzyć. Odwrotnie, uprzedzam, że warto zmierzyć dla siebie i to trzeba zrobić prawidłowymi narzędziami. Nie róbcie to, że to po prostu w domu tam byle jak. Zmierzcie dokładnie tak, jak ma być. Zgodnie ze standardem rasy. Standard to jest podstawa do tego, że pies jest zdrowy. Że pies będzie, pracując, długo wykonywać swoją pracę i być w dobrej kondycji. Co nas dzieje się, jeżeli mamy słabe kątowanie? Tu, tył, przykładowo. Jeżeli mamy słabe kątowanie, pies musi pracować bardziej grzbietem i jemu w końcu wysiada bardziej kręgosłup. I to my widzimy często w psach. Na przykładowo, jeżeli ja bardziej zajmuję się terierami i jamnikami, to w jamnikach i w terierach to widać. Jeszcze w terierach to słabo widoczne jest, w jamnikach to jest konkretnie widoczne. Jamnik to jest taka rasa, gdzie każdy kąt, każde jakieś
zakłócenie eksterieru od razu odbije się na psie i to jest widoczne. Tak samo jest problem, kiedy jest bardzo sztywny kręgosłup. No tak jak tu na rysunku na przykładowo jest. Kiedy jest dobre kątowanie, wszystko jest dobrze, ale kręgosłup jest na tyle sztywny, nieelastyczny. Dla wystawy to jest super. Pies ma superowy chód, on chodzi jak zegarek. Bardzo to w ringu wygląda perfekcyjnie. Problem wynika wtedy, kiedy pies zaczyna pracować. Często te psy, jakie mają taki kręgosłup sztywny, jak go nazywa, oni go po prostu uszkadzają. I w niektórych przypadkach to może stać się takim śmiertelnym. Za nimi trzeba po prostu ich pilnować, żeby pies ten nie skoczył, nie spadł z jakiegoś tego. Nawet pół metra dla nich to jest problem, jeżeli on spadnie. U kolegi tak jamnik zginął z powodu tego jego sztywnego kręgosłupa. Ten problem u jamników i u innych ras sztywny kręgosłup naprawdę jest poważny. Wolę mieć albo bardziej, powiedzmy tak, miękki kręgosłup, czy jak tutaj, gdzie on jest, czy jak tutaj, on jest elastyczny. Elastyczny kręgosłup pozwala psowi bardziej, dłużej, czy mniej, powiedzmy tak, dłużej pracować i mniej zużywać kręgi kręgosłupa. Bo kiedy on jest sztywny, to on szybko zużywa się. Idą kręgi jeden na drugim, ścierają się i uszkadzają nerwy. Później to jest mleczenie. Jeżeli pies przeżyje, to będzie mleczeć się długo i poważnie. Przejdziemy do przodu. Co wykonuje przód? Przód to jest amortyzacja w pierwszej kolejności. Jeżeli tutaj będzie, jeżeli my popatrzymy tu na przykład na ten rysunek, jest dobre kątowanie, to pies przy pracy w terenie nie będzie uszkadzał sobie stawu. A w ringu my widzimy sytuację, że rzadko kto patrzy na te kątowanie i wygrywają psy, jakie mają proste kątowanie. Chwała Bogu, teraz sędziowie na to patrzą. Ja to widzę, że bardziej starają się na to patrzeć, zwracać uwagę, bo to jest jednak bardzo ważne, bo pies, jaki chodzi w ringu z prostym, on będzie wyglądał lepiej, bo on wyrzuca nogę do przodu dalej. I jego chód, jego wygląd będzie bardziej taki efektywny. Ale jeżeli my go zmierzymy, jeżeli my go puścimy w teren, to ten pies niestety bardzo szybko zmęczy się i będzie miał problemy ze stawami. Niestety taka jest prawda. To nie oznacza, że psa trzeba, powiedzmy tak, wywalać z hodowli tam czy jeszcze coś. Ja odradzam takie wypowiedzi. Oczywiście, że jeżeli pies naprawdę tam ma jakieś takie wady poważne, to wtedy tak. A jeżeli takie, to nie jest aż taka poważna wada. Ale to, co mówiłem od samego początku, trzeba zmierzyć i zbadać. Jeżeli wy na przykładowo takiemu psowi dacie taką sukę, jaka też będzie miała proste kąty, to w końcu wy dostaniecie wszystkie proste kąty i te szczeniaki będą mieli problemy ze zdrowiem. A uważam, że wy nie chcecie tego mieć. Każdy chce mieć zdrowe szczeniaki i żeby hodowla kwitła. Teraz wracamy do indeksu. Ważne, żeby ich prawidłowo mierzyć i rozumieć, dlaczego oni są. Te wszystkie parametry.
No, przykładowo tutaj jest w jemniku. Każda rasa ma swoje i nie skupiam się na tym. Ale skupiam się, dlaczego ono jest. Jeżeli mówimy konkretnie o jemniku, znowu przykład, ale to znowu rozprzestrzenia się na wszystkie rasy. Przy takim kształcie ten pies będzie najbardziej zdrowszy w swojej pracy. Dłużej będzie pracować i będzie zdrowy w tej pracy, nie będzie zużywał się mocno. Będzie ją wykonywał lepiej, powiedzmy tak, i dłużej aniż inne psy. Będzie wytrwały i będzie szybki i mobilny. To, co my chcemy. Jeżeli my na przykład jemnika opuścimy niżej klatkę piersiową, on już nie będzie taki mobilny. To jako przykład. Tak samo, jeżeli my go wydłużymy. Jak my tylko go wydłużymy, on traci szybkość, traci zwinność. A jamnik musi być ze standardu, że on musi być mobilny, zwinny, żeby wykonywać swoją pracę. Wiem, że może ktoś mi powiedzieć, zarzucić, że jednak to jest norowiec i jaka tam mobilność. Nie. Dla norowca w pierwszej kolejności, bo praca pod ziemią potrzebuje dobrego kątowania i on nie powinien swoimi piersiami non-stop jeździć po ziemi. On musi poruszać się mobilnie i szybko. On musi podążyć za drapieżnikiem, żeby go wygonić w końcu. I to szybko, bo jeżeli on nie będzie za nim szybko chodził, to lis będzie krążył godzinami po noże i nie wyjdzie. Na przykładowo. To samo i jest z psami myśliwskimi, czy na przykładowo z psami, jakie pracują na poszukiwania tam ludzi, czy jeszcze coś. Oni mogą tam nie mieć tam pełnych szybkości, ale jeżeli mówimy tam konkretnie o psach myśliwskich, to co ja teraz staram się powiedzieć, chociaż mamy tutaj Rottweilera, bo to stosuje się do wszystkich pracujących psów, nieważne jaki. To dla myśliwskich psów wytrwałość i siła i długość pracy to jest ważne. Z tego powodu, że pies oddaje swoje zdrowie dla pracy. I dlatego on musi być maksymalnie w dobrym standardzie, zgodnie z jak najbliżej zbliżony do idealnego standardu, żeby mógł wykonywać tą pracę długo i dobrze. Znowu wracam do tego, że to nie oznacza, że psy, jakie mają jakieś tam nie takie kątowania, że ich od razu wyrzucać z hodowli. Nie. To jest dlatego, żeby prawidłowo wybierać pary, żeby poprawić to, co wy macie u siebie nie tak. Żeby można by było kryć psami, jakie mają nie te same wady. Że mają odwrotne na przykładowo sytuacje. Że na przykładowo, jeżeli psowi brakuje kątowania gdzieś tam, to pokryć psem, jaki ma superowe kątowanie. Albo na przykładowo delikatnie przekątowanie, ale delikatnie. Psy, jakie mają mocno przekątowanie, to co ładnie chodzą po wystawach, w terenie nie zdają egzaminu. Z tego powodu, że jedna sprawa chodzić na jakimś tam konkursie, jak tam kilka minut, i druga sprawa, kiedy godzinami pies musi gonić, na przykładowo zwierzyny. To wszystko zmienia się od razu. Oczywiście, że jeżeli mówimy tam o jakichś tam drobiazgach, że pies nie musi pracować na jakimś tam wyższym poziomie, to tego starczy. A jeżeli mówimy o jakimś tam wyższym poziomie pracy psów, o idealnej pracy, idealnym eksterierze, do czego my dążymy jako hodowcy i musimy dążyć, żeby produkować zdrowe i dobre psy, to niestety musimy dotrzymywać się tego. To jest droga do sukcesu. Jeżeli tego my nie dostrzegamy, nie będziemy pilnować, to niestety sukcesu nie będzie. Co jeszcze można powiedzieć?
do tego. Często też zarzucają, że psy mają mniejszą głowę, większą głowę. Moja rada. Jeżeli pies ma, powiem inaczej, jeżeli my mierzymy psa, zmierzyliśmy go proporcji i te proporcje dopasowują do jego głowy, to jest pies w standardzie. W większości genetycznie psów założone wszystkie jednakowe parametry, jakie między sobą bardzo mało zmieniają się. Mutacji jest bardzo mało. I dlatego często my robimy blendy i mylimy jedno z drugim. Ważne to rozumieć. Dlaczego? Że jak wy też dopasowujecie pary, żeby kiedy mierzycie tą samą głowę, żeby ona była dopasowana w proporcji do ciała. Żeby po prostu w szczeniakach dostać też te proporcje. Co to oznacza? Że na przykładowo, jeżeli pies ma trochę większą głowę, a drugi trochę mniejszą głowę, to my robimy rekompensatę proporcji psa. Że oni później robią się proporcjonalnie z tymi głowami do ciała. Myślę, że postarałem się wytłumaczyć mniej więcej, jak to wygląda. Faktycznie, ja nie powiedziałem nic nowego, tylko postarałem się wyjaśnić, jak eksterier wpływa na pracę psów. Tak samo i ciężka praca. Jeżeli na przykładowo pies ma wykonywać pracę, przykładowo wyciąganie martwego drapieżnika z nory, przykładowo, albo praca tak jak pitbulla tam, że oni tam musieli utrzymywać świnie, czy utrzymują, to zbytnio długa szyja nie daje tej możliwości do wykonywania takiej pracy. I szyja musi być nie za długa i nie za krótka. No, musi być proporcjonalna. Ale nie możemy skrócać tej szyi tylko dlatego, żeby dostać siłę przyłożenia. Bo to po prostu nie zdaje egzaminu. Wy skrócacie szyję, myślicie, że to będzie mocniejszy pies. W rzeczywistości on okazuje się, że mniej elastyczna szyja powoduje to, że pies robi się mniej mobilny i nie w stanie już walczyć tak jak należy. Dlatego pies, kiedy ma krótszą szyję, jemu na 100% trzeba dać psa, jaki ma dłuższą szyję. Albo chociaż w standardzie, ale nie z taką samą krótką szyją. Dlatego te ważne parametry do mierzenia. Jeszcze raz wracam do tego samego. Warto zmierzyć psy pod różnymi kątami. Wszystkie to, co zaleca standard. Maksymalnie poszerzony standard, dlatego żeby wymierzyć psa prawidłowo wszystkie jego proporcje. To nie robi się dlatego, żeby oskarżać hodowcę tam, czy jeszcze kogoś, że o, ty masz takiego psa, czy takiego, jak często my słyszymy. Nie. To nie dlatego robi się. To dlatego robi się, żeby my prawidłowo wybieraliśmy parę. Nawet jeżeli pies jest w idealnym standardzie, często jest tak, że dla niego wybrać parę to jest ciężki temat. Jeżeli prawidłowo wybieramy. Bo on może być nieaktualny. Bo my mamy taką ilość, na przykład, jeżeli to jest pies, to pod niego mamy taką ilość cech, jakie po prostu mają takie wady, jakie trzeba poprawić, a on jest idealny i on nie poprawi tego. Trzeba myśleć na takie tematy. Dlatego często jest tak, że ludzie kryją idealnym psem, szczeniaki nie wychodzą idealnie. Z tego powodu, że pies w idealnych parametrach, on nie przekazuje, on przekazuje tylko sukom takim samym idealnymi parametrami. Może pokazać mniej więcej zbliżone takie potomstwo. I to nie fakt. Bo jeszcze są faktory tam, czy to jest inbred, czy tam jest cross i w jakim oni są typie. To też jest ważne.
To tak samo ważne jest, jak na przykład patrzą na psa, czy on jest grubej kości. Patrzą na psa, myślą, o, on jest grubej kości, bo nam tak zdaje się. A w rzeczywistości on po prostu nie jest grubej kości, a ma tkankę tłuszczową podskórną, dosyć grubą. A kość u niego jest taka sama. Jak my zaczniemy mierzyć psa, to okazuje się, że różnica jest minimalna, a to w ogóle jej nie ma. Między psem, jaki jest bardziej suchy. To okazuje się, że on nie jest mocny, on po prostu wygląda bardziej taki z powodu tkanki tłuszczowej podskórnej, że on jest taki grubej kości. To jest takie ważne niuanse, jakie trzeba rozumieć. Często jest tak, że piesom wydaje się, że on jest grubej kości, że on jest ciężki, że tak jak niedźwiedź. Warto go zmierzyć. I warto jego postawić na wagę. Bardzo często widziałem takie sytuacje, że pies, jaki na oko ważył, weźmiemy jamnika tam, zdawało się, że tam zdaje się, że on jest 12 kg, w rzeczywistości on ważył 8. Z tego powodu, że po prostu wygląd, że zdaje się, że on jest ciężki, że to jest tylko mylenie. Dlatego zachęcam, żeby jednak mierzyć. Wszystko wymierzyć dokładnie. Wtedy wy macie 100% gwarancję. Jeżeli wy mierzycie na oko i wam tylko zdaje się, to wasza tylko fantazja. Nic innego. Fantazja, jaka nie ma pod sobą żadnej podstawy faktycznej. Wiem, że dla sporo ludzi, kto zajmuje się myśliwstwem, to jest taka informacja, że u mnie, jak to mówi się, niepotrzebna. U mnie jest pies, jaki bez mierzenia, bez niczego i tak dobrze sprawował się w terenie i pracował i wszystko było ok. Tak, zgadzam się. Pracował. I te psy będą pracowali. A co, oni mają wybór? Oni muszą pracować. Dlatego ich stworzyli. Tylko, że pytanie w tym, że jeżeli my idziemy do psów z idealnymi parametrami do pracy, żeby ten pies wyglądał jako rasa, a nie zbliżony był do kundla, no to my musimy zachowywać jako hodowcy te parametry. I oprócz tego my musimy zachować nie tylko kształt psa, że on każdy raz zgodnie standardu, ale i to, żeby on mógł przy tych parametrach i pracować. Dobrze pracować i być zdrowy. Dlatego są standardy. Nic dla innego. Na tym będę kończył. Mam nadzieję, że postarałem się trochę wytłumaczyć co i jak z tym wszystkim. Jak technicznie wygląda ta sytuacja i dlaczego to jest. Mam nadzieję, że wam to jakoś pomoże. Jeżeli nie, proszę pisać. Jeżeli coś niezrozumiałe jest, to ja po prostu poszerzę ten temat, bo ciężko mi skupić się na tych problemach, jakie wy macie, co by chcieli wiedzieć. Ja bym was bardzo prosił, jeżeli macie takie pytania, co, jak i dlaczego, chętnie odpowiem. Jak to mówi się konkretnie o konkretnych jakichś tam problemach. Mogę poszerzyć. Dziękuję wszystkim bardzo. Mam nadzieję, że spodobało się.